A teraz pytanie, no bo ludzie z Iraku przyjeżdżają, tak? Chcą być uchodźcami. Ale przed czym, kurwa? Przecież tu się nic nie dzieje. A tam, gdzie się dzieje, wystarczy, że opuszczą teren, gdzie się dzieje i znowu nic się nie dzieje. Oni przychodzą po pieniążki i to mi powiedział przed chwilą gościu, że jego marzeniem, a miał spoko auto, nie był biedny, że jego marzeniem jest mieszkać w Europie, bo ma większe perspektywy. Więcej zarobi, będzie mógł sobie na więcej pozwolić. Tacy ludzie to jeszcze spoko. Jest? Opuszczam Afganistan troszeczkę z przymusu ze względu na to, że no nie ma i tak szans na to, żeby zwiedzać tego kraju. Miesiąc temu bym mógł, teraz nie mogę. Boże, widziałem takie teraz afgańskie dziewczyny, że szok. Robię to, bo jest blokada i tyle na razie. Wybuchło, co wybuchło. Jadę lecę do Teheranu, bo inaczej wizy nie dostanę, bo ambasada Iranu tutaj jest uszkodzona, więc nie dostanę wizy, więc nie mam wyjścia. No to witam was z Teheranu. Wyobraźcie sobie, zrobiłem to co w zeszłym roku, czyli przetransportowałem się na dworzec kolejowy. Dlaczego? A dlatego, że na dworcu kolejowym, przynajmniej w każdym sensownym kraju, w największym mieście, w okolicy można znaleźć tanie miejsca do noclegu. No może nie u nas, bo to kurwa jest przy Złotych Tarasach, ale ja mówię o takim miejscu jak tutaj. Nie pamiętam, gdzie spałem w zeszłym roku, ale zaraz to znajdę, bo gdzieś ten budynek był. I o co tutaj chodzi? Zaraz wam wszystko wyjaśnię. A mianowicie, wyobraźcie sobie, że miałem coacha załatwionego. Couchsurfing, czyli wiecie, że śpicie u kogoś z Afryko, przebywacie z nim i tak dalej. I dlatego zrezygnowałem. I to dziewczynę. I to tak ładną, że zdziwilibyście się. Ale naprawdę nie chce mi się przebywać z ludźmi. Ja już wolę dać 20 zł i być samemu. No, dla mnie, nawet jak jestem z kimś z zagranicy, to jestem samotny. Ja lubię Polaków. Są strasznie zamknięty. Faszysta. Kurwa, nie wiem, gdzie to jest. Dobra. Nie wiem, czemu nie umiem znaleźć, ale zaraz coś znajdę. Więc nie przejmujcie się. Aha, wszyscy na mnie zwracają uwagę, bo teraz nie ma turystów, jest Ramadan, więc mogę negocjować ceny. Puszczam tutaj panu w Kurdystanie piosenkę polską, wiadomo, Krzysztof Krawczyk. Chciałem mieć tak, cudowne fany, no jasne. Kto nie kocha Krawczyka? We like this so much. Niech tylko obiecać. Przemierzyłem cały świat. Dla swojego spokoju. Zgrałem 1000 kalikat. Nagrywamy snapa. Ja. Chciałem być
marynarze. Chciałem mieć tatuaże. No tak. Snapa w Iraku. No to nic nie zostało mi, tylko przywitać się z wami, więc witam was z Iraku. I teraz pewnie myślicie, kurwa, pojechał do Iraku. No nie do końca jest to Irak, jest to Kurdystan. Czyli iracki Kurdystan, który tak naprawdę za 2 miesiące, czy tam kilka miesięcy ma mieć po raz pierwszy w historii referendum w sprawie niepodległości. I ta niepodległość nie ma przyjść po 80 czy po 100 latach. Ona pierwszy raz w historii Kurdów właśnie nadejdzie na tej ziemi, irackim Kurdystanie. A pamiętajcie, że Kurdystan, tak jak na mapie pokazuje, jest na terenie Iraku, Syrii, 30% Turcji to jest Kurdystan, Armenii kawałek i Iranu. Więc to jest to największy naród na świecie, który nie ma swojego kraju i który właśnie po raz pierwszy w historii wywalczy sobie niepodległość w sposób demokratyczny na ziemi kurdyjskiej. Witam was w irackim Kurdystanie, jeszcze irackim. Pozdro. Ej, pewnie nie jeden się z was dziwi, co ja od razu w mieście robię. Kurwa, od razu przekroczyłem granicę i złapałem stopa. A w sumie gościu się zatrzymał i zapytał, czy chcę z nim jechać. No to mówię, no to jadę. A potem słuchaliśmy Krzysztofa Krawczyka. Chciał posłuchać polskiej piosenki, a ja tylko jedno mam na telefonie. Jedyną słuszną. Chciałem być marynarzem. Chciałem mieć tatuaże. Podróżować, zwiedzać świat. Ach, kurwa, jak to jest piękne. I za co można pokochać Kurdystan? Ja to wam powiem od razu z miejsca. Po pierwsze, mają jeden z lepszych arbuzów, jaki w życiu jadłem. Jadłem u gospodarza, bo pan, który mnie zabrał na stopa, nie pozwolił mi jechać dalej, dopóki nie przyjdę do niego do domu i nie zjem. Ja mówię do niego, ale proszę pana, panu się 3 dni temu urodziło dziecko, 4. Miał 31 lat, z drugą żoną. Pytam się, jak z drugą żoną? Masz 2 żony? No muzułmanin. Mówię, nie, że pierwsza zmarła 2 lata temu. Przykro mi się zrobiło, ale też podziwiam fakt, że kobieta zechciała mężczyznę z 3 dzieci, zaopiekowała się nimi, całą 4, no bo sami wiecie, że jesteśmy trochę nieporadni w tematach. No i jeszcze mu rodzi dzieci, no. Cudowna kobitka, ale ja mówię, no weź panie, no ona jest świeżo po porodzie, no nie chcę, żeby biegała. Na szczęście jej siostra była, to tam przygotowała, co miała przygotować, zjedliśmy, no i idę. A za co dodatkowo można lubić iracki Kurdystan? A dokładnie Kurdystan, to wam powiem. Tutaj coś w stylu, no w takiej bułce. Kebab po naszemu, to się inaczej nazywa ogólnie. Z warzywami, pierdoły, nie? $1, 4 zł. Choć podobno dolar spadł. I teraz to jest 2,80, jak nie mniej. Jemy sobie tutaj kepsy na każdym rogu. Jak tylko mi przyjdzie woda, mówię, poproszę to. Nie wiem, jak to się nazywa, nigdy nie pamiętam. No i jem. Aktualnie idę na wylotówkę. Czekajcie, stanę w cieniu, napiję się wody, bo jest Ramadan, więc nie do końca mogę. W tą wnękę wejdę. To nie jest tak, że mi coś zrobią, bo akurat tutaj jest spoko, ale chodzi o fakt, że niektórzy naprawdę nie mogą pić ze względów religijnych. Nie chcę na ich oczach tego robić, bo wtedy wiadomo, to jest tak, jakbyście przechodzili głodni po 2 dniach głodu obok sklepu z najlepszymi smakołykami albo z czymś, co kochasz, na przykład pierogi od mamy, ale wiesz, że nie możesz ich dotknąć do godziny 20. No chuj, nie ma szans. Oczywiście chyba, że są u nas, no to kurwa się muszą dostosować. Nie ma czegoś takiego jak Ramadan. Ktoś powie, nie szanujesz już kultury. To nie o to chodzi. No, to nie jest mój Ramadan. Jest taki nakaz. To ja piję po kryjomu wodę. Dlaczego? Bo ja tego pragnę. Ale im, na ich oczach tego nie robię, więc chyba jestem dostosowany. I szanuję ich kulturę, tak? Oczywiście wiecie, są takie miejscowości, takie kraje, gdzie można. Ale na przykład w Egipcie. Ale tutaj też pewnie można, ale
Tego się nie robi. No to wykorzystam chyba fakt, że tutaj stoi takie miejsce, które hamuje samochody. Jak to się kurwa nazywa? Garb. I garb sprawi, że może złapię stopę. Bo i tak muszę wszyscy zwolnić. Gdzie jadę? Irbil. Arbil. Arbil. Dobra, jadę do Arbil. Jadłem kepsa i muszę zjeść gumę. Się nie czuję komfortowo. Kurwa, mogłem to łapać. Wiecie co wam powiem? Ja wam powiem. A mianowicie afgańskie gumy do rzucia, a nie jakaś lipa. Dobra, powiem wam tak. Kurwa, zapomniałem. Jestem na drodze na Erbil. W ogóle to jestem w dupie. Haram. No dobra, nikt nie widział. Znaczy tam jadą jakieś auta, pewnie widzieli. Ale nikomu tu nie będzie przeszkadzać, jesteśmy w Kurdystanie. Tutaj mogę nawet spodenki mieć ubrane. Właśnie kiedyś, pamiętacie, jak ja byłem w Iranie rok temu? Tam chodziłem cały czas w bluzie. Nie dlatego, że chciałem, tylko dlatego, że było napisane w internecie, że w koszulce również nie można chodzić. Ale teraz, jak byłem w Afganistanie, zapytałem się koleżanki, która jest z Iranu. Tak, poznałem tam dziewczynę z Iranu. I zapytałem się, mówię, no czy ja mogę tam chodzić w koszulce? Mówię, tak, w koszulce możesz, tylko musisz mieć zawsze spodnie długie. Przyjechałem, nikt na mnie nie zwrócił uwagi, jak miałem koszulkę. Więc nie czytajcie wszystkiego, co jest w necie. Pierdolenie. Można chodzić w koszulce. Oczywiście, jakbyście byli, nie wiem, jak idziecie do meczetu czy coś, musicie mieć ze sobą długi rękaw, ale tak o, to niech was w dupę pocałują. Zobaczcie na to. Kurwa, wystarczy, że wpadniesz w poślizg i wpierdalasz się. Jeszcze nie dość, że na dół, to jeszcze pewnie cię przyjebie akurat w ciebie ciężarówka. Ale drogi mają fantastyczne, zobaczcie. Irak. Żartowałem, Kurdystan. Żadnego Iraku tu nie ma. Dlaczego? Jest to okupowane przez Irak teren przez wiele set lat. I Irak. Nie wiem, co tu było, zanim był Saddam Hussein, czy zanim to się... Kurwa, czy ja tu dam radę przeskoczyć? Zobaczyć, czy tam nie ma schodków. Kurwa, obejdę to. Kurwa, zejdę. Kurwa, mógłbym obejść naokoło. Nie, kurwa, muszę zejść po swojemu. No. Ale wypierdolę się. Pamiętajcie, że tu już jest dopiero 11, więc dopiero jest 35 stopni. Zjeżdżamy z gór, więc może być ponad 45. Kurwa, kocham tą miejscówkę. Przecież tutaj, kurwa, jest cień. Dobra, mogę łapać stopa. Jo. No to witam was na kurdyjskim bazarze. Czym tu jest bazar? Znaczy, co jest tutaj zrobione jako bazar, albo inaczej. Kurwa, nie wiem jak to powiedzieć. Ale co tu jest bazarem, więc wam bardzo szybko powiem. A mianowicie wszystko wokół Starego Miasta. Czyli wszystkie dróżki wokół rynku. Wiecie, tak, rynek jest tworzony jak u nas. Czyli naokoło, powiedzmy, starych, że tak powiem, zabudowań. Siema mody. Wyobraźcie sobie, że one wszystkie dróżki naokoło tworzą jeden wielki bazar. Więc jest całkiem nieźle. Tak, zajebiście dużo słodkości mają, to się nie mieści w tyłku. Ja już próbowałem takie coś i powiem wam, że nie da się nie jeść. O, to są rzeczy, które chciałem spróbować. Wszędzie wiszą flagi Kurdystanu.
a za 2 miesiące referendum o niepodległość. I z tej okazji pokażmy coś słodkiego. Pyszności. No to będąc w Kurdystanie powinienem tutaj coś powiedzieć ważnego. Pewnie większość z was sobie zdaje sprawę, że jeszcze kilka miesięcy temu Azizi tutaj robili co robili, ale wyobraźcie sobie, że no, siła kurdyjskiej armii sprawiła ich patriotyzm od setek lat, marzenie o niepodległości i kolejny but pod sobą, czyli pierw mieli tam Imperium Osmańskie, kurwa, Arabów, wszystkich, teraz byli Azizi i co? Wywalczyli sobie teraz i to, że oni wypieprzyli stąd, ale są pewne rzeczy, że wiecie, w telewizji się mówi o niebezpieczeństwie przyjazdu tutaj. No powiem wam szczerze, że ja się z nim nie zgadzam. Jestem tutaj tak bezpieczny jak w Iranie, więc jeżeli na przykład poza tym dziewczęta tutaj aż tak bardzo nie skupiają się ludzie, choć powiem wam szczerze, trochę mnie boli fakt, że oni mają częściej niebieskie oczy niż ja nie mam w ogóle niebieskich oczu. O kurde. Nie wiem co to za miejsce, ale stoi na górce, ale dobra. Powiem wam tak, jeżeli macie kobitkę, która jest łakomciuchem na słodkie rzeczy, a tutaj kurwa jest tyle straganów ze słodkimi rzeczami, że to się nie mieści w głowie, to musisz pojechać do Kurdystanu, czyli do Iraku kurdyjskiego. To macie na samej północy przy granicy syryjsko-irańsko-tureckiej. Wiem, patrząc na Mosul, jesteś troszeczkę zesrany, ale to tak nie jest. Popatrzcie, tam na przykład jest dywanik z Jezusem Chrystusem i z Maryją. Zawsze dziewicą. Idzie, można, jest tu spoko. Po prostu do Mosulu nie można jechać. Wiele tego jeszcze się tam dzieje. Po prostu tam teraz jeszcze rząd stara się zrobić porządek. Naprawdę nie wiem jak tam wejść, każdego pytam, policjanta i każdy mi każe iść w drugą stronę. Teraz idę w tą, zobaczymy. To się właśnie dowiedziałem, Ramadan jest zamknięte. No i tyle. Pyszne żarełko. Nie no, kobietę łakończucha tutaj zabrać to masakra. Same dobroci. Pyszności. Mamę bym tu wziął. Boże. Jezu, jakie to są pyszne rzeczy. Ale nie będę tego żarł. Tutaj są też gruzińskie takie jakby. Znam te rzeczy. Ser. Cudowny. Orzechy. Te pistacje bym sobie kupił. Kurwa, ale na bank są drogie. Choć w sumie czekaj, widziałem. Za... Nie, pod dziecinko. 40 zł kilogram. To w sumie mógłbym ćwiarę kupić, nie? Kurwa, zgubię się. A, tu już są mało interesujące rzeczy. Cały czas słodycze. A tak się właśnie ludzie chowają przed Ramadanem. Za tym czymś można jeść. I za tym jest restauracja. A dlaczego za tym? No, żeby ludzie ci, którzy dochowują, że tak powiem, postu albo przestrzegają, po prostu nie widzieli. Takie są zasady. Kto lubi oliwki? Ja się brzydzę. Gdybyście szukali kiedykolwiek przejściówek, to tak mają wyglądać na cały świat. No to jest taka sytuacja, że straszna ochota mi przyszła na piwo. Mówię, no kurwa bym się napił piwa. Ale jestem teoretycznie w Iraku, ale to jest Kurdystan. I jako, że to jest wyznanie sami wiecie jakie, więc jest to raczej zabronione, tym bardziej, że na dzień dzisiejszy jest Ramadan, ale postanowiłem znaleźć anglojęzycznego pana, który prowadzi taksi i jadę kupić sobie piwo. Bardzo tanio mnie wiezie. No wiecie, tutaj benzyna kosztuje połowę tego, co u nas.
Ale najważniejsze, że się napiję browara. Na pewno kupię 4-opak. Kurwa, nie przepuszczę takiej okazji. Więc będę sobie pił w tym miejscu browara. Tak wygląda życie. Niestety jest Ramadan, dlatego nie sprzedadzą mi alkoholu, bo chyba rząd im zakazał, a się strasznie bali, jak w ogóle zagadywałem. I co? Powiem wam jedną rzecz, której tutaj jeszcze nie nakręciłem. Zobaczcie, tutaj są reklamy browarów, ale niestety no lipa. Ale powiem wam taką rzecz, która mnie cieszy tutaj, że są tutaj takie panienki, że Boże jedyny, no psycha siada. Ale wszystkie sklepy z alkoholem są zamknięte, więc absolutnie odpada w czasie Ramadanu. O, koleżanki. No to co? Wydostaję się z miasta. W sumie nie chciało mi się go zwiedzać, wiecie dlaczego? Bo to miasto. Znacie już mnie. Chyba najbliższe konkretne miasto, jakie zwiedzę i to nie za dużo, to będzie Moskwa. Udało mi się zgolić wąsa, bo się czułem już jak podczłowiek. Zgoliłem wąsa i idę. Kurwa, no i właśnie nie wiem, jak się stąd wydostać na wylotówkę. Jestem w samym centrum. Gdybym pojechał w prawo busem, tylko nie ma busów. To jest problem. Nie ma busów. A z buta 7 km. Więc muszę znaleźć sprawę albo możliwość jakąś. Muszę sobie poradzić. Dobra. Róża czerwona, biała kwitnie bez. Nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest. Różą przejdziemy, wodą opijemy. Da po walce jak lawina smak. To nic, że kruchy jest czas. Ogólnie mam 80 kilka kilometrów do pewnej miejscowości, którą nazwę w miarę zorientowani ludzie znają. A mianowicie tutaj Mosul. Ale do Mosulu nie jadę z jednego powodu. Oprócz tego, że uważam, że tamtejsza armia ma swoje problemy i nie powinna się przejmować albo mieć na głowie zjebanego turysty, to oprócz tego jeszcze rząd zakazuje tam jeździć turystom. Więc dlaczego? W Mosulu jak na razie jedynie jest odbita część wschodnia, a za rzeką Tygrys, czy jak ona się tam nazywa, stacjonują ISIS-i, czyli państwo islamskie. Więc jakby nie było, oni mają co do roboty. Od października walczą o wolność Mosulu, o wolność Kurdystanu, o wolność ludzi. I jestem przekonany, że im się uda. A aktualnie idę do cienia łapać stopa. Nikt mi się z taką pałką nie zatrzyma. Pamiętajcie, że jestem w irackim Kurdystanie. Jeszcze niedawno w tym miejscu stacjonowało ISIS. Więc nie prędko im idzie do takich rzeczy. O kurwa, zatrzymał mi się. I to na pałkę. Okej. O, widzicie chrześcijański kościół w Iraku. No bo tu chrześcijan jest dużo. A to jest ich dzielnica. Nie uwierzycie, ale przed chwilą złapałem na stopa chrześcijan irackich. Co najlepsze, to tak, to ci chrześcijanie prześladowani jeszcze niedawno przez ISIS. Więc swoje przeszli. Fajnie mnie podwieźli w ogóle trochę dalej niż jechali. Teraz się trochę wrócili. Dodatkowo rozmawialiśmy i gości mówi, skąd jesteś? Ja mówię, że z Polski. Mówi, z Polski byłem u was. A ja mówię, jak byłeś u nas? On mówi, na Światowych Dniach Młodzieży, kiedy papież przyjechał w zeszłym roku. Mówię, o kurwa, jak ci się podobało? On mówi, że świetnie, w ogóle, że Polacy są bardzo gościnni, że jesteście stosunkowo tanim krajem z porównaniem do innych krajów europejskich. Ja mówię, no tak, raczej jesteśmy najtańsi. Oczywiście, no zaraz coś powiem, a Ukraina to już Azja. Znaczy no, co za nami to już wiecie. Ale no delikatnie mówiąc, pochwalił bardzo Polaków, was zresztą, że bardzo się dobrze czuł, że był bardzo dobrze traktowany. Ja mówię, a czy ludzie nie mieli do ciebie problemów? No bo wyglądasz jak muzułmanin. A on mówi, dlatego ma wydzierano, wiecie, krzyż na ręce. I spierdalaj, kurwa. Idź się pierdolnij, kurwa, w ścianę. No i tak to wygląda, no. No i delikatnie mówiąc, aktualnie idę napić się wody. Zapewne nie widać, ale tam z daleka jest taka rurka z płonącym ogniem. Tak to nazwę, a wiecie co to jest? No, ropa.
tam inna rafineria. Więc ogólnie rzecz biorąc, pierwszy raz coś takiego widzę na własne oczy. I przypomina mi się film jak to było? Jarhead czy coś, jak to wszędzie się paliło i ten cały czarny gnój spadał na ludzi. I tak sobie jadę. Dosyć łatwo złapać stopa, ale nie zawsze, ale chcę wam coś powiedzieć. A mianowicie wyobraźcie sobie, że każdy kierowca tutaj w irackim Kurdystanie pyta o adres. I to czasem głupio nie dać, więc najlepiej nauczcie się adresu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Nie podawajcie ten adres, no najwyżej trafią do Dudusia. Ale wiesz, ważne, żeby wam na głowę nikt nie wpadł. Fajni ludzie, przyjemni, ale nie wyobrażam sobie, gdyby mieli się u nas sprowadzić. A teraz pytanie, no bo ludzie z Iraku przyjeżdżają, tak? Chcą być uchodźcami. Ale przed czym, kurwa? Przecież tu się nic nie dzieje. A tam, gdzie się dzieje, wystarczy, że opuszczą teren, gdzie się dzieje i znowu nic się nie dzieje. Oni przychodzą po pieniążki i to mi powiedział przed chwilą gościu, że jego marzeniem, a miał spoko auto, nie był biedny, że jego marzeniem jest mieszkać w Europie, bo ma większe perspektywy, więcej zarobi, będzie mógł sobie na więcej pozwolić. Tacy ludzie to jeszcze spoko. Jest? Zakho? Jest? Mazego. Kurwa, zapomniałem. Zakho. Jest? Jest? Mi. No. Kurwa, sam się zapostał.